Cześć! Słuchajcie, dzisiaj chciałbym opowiedzieć Wam o nowej polskiej tradycji, jaką są dożynkowe wyścigi traktorów. Niesamowite, posłuchajcie i zobaczcie. O, chyba coś tam się stało. Traktor wygląda jakby płonął, a się cały dymi. No więc tak, jakiś czas temu w lokalnych ogłoszeniach w internecie, chyba na Facebooku, zobaczyłem taką informację. Dożynkowy wyścig traktorów. Myślałem sobie, co to w ogóle może być. No ale wyścig to wyścig. Wiadomo, że wszyscy lubimy różne rajdy i inne ciekawe sporty motorowe. No to się wybrałem. Pojechałem w niedzielne popołudnie, bo to w niedzielę było oczywiście. No i słuchajcie, jaka zabawa była. W małej wsi pod Krakowem zorganizowano na polu jakiegoś rolnika wyścig takich traktorów. Wszyscy lokalni rolnicy, jeżeli tylko chcieli, mogli przyjechać swoją maszyną i wziąć udział w tych zawodach. To się odbyło z okazji święta dożynkowego, czyli pod koniec sierpnia. Był festyn, były śpiewy koła gospodyń wiejskich, zdaje się, było jakieś ciasto, wiecie, normalne nudy. No ale po tym wszystkim był ten wyścig. Taki trochę na luzie, mierzyli czas, wiadomo, był jakiś zwycięzca, było drugie miejsce, jakaś nagroda była mała, ale w większości z tego, co widziałem, to ludzie podeszli do tego na zasadzie, żeby mieć po prostu zabawę, żeby sobie tam poszaleć po polu, pokazać maszynę. No i było całkiem fajnie. Ostrzegałem was państwo, jak za bardzo zatańczy taki traktor, to się może wyłączyć, się stresuje. Ale tu, wow. Okay. Ale przeszedł, pójdzie dalej. Idzie dalej. No na pewno wszystkie te traktory trzeba będzie ostro umyć po tej imprezie. To niektóre wyglądają, jakby były zgrodzone z błota i wody. Ale z niego wodnik Szuwarek szedł do tej kałuży tak, że połowa wody uciekła. Dużo ludzi, zaskakująco dużo ludzi tam przyszło w taką małą wioseczkę, aż byłem naprawdę pod wrażeniem. Bardzo fajna piknikowa atmosfera, przyjemna atmosfera, co ciekawe. Też wiecie, jak to jest na wsi czasami, nie? Tutaj zaraz nasi farmerzy się na mnie oburzą, co ja opowiadam, co to na wsi. No ale wiecie, jak to jest, tak? Różnie bywa. Ale było bardzo przyjemnie, bardzo miła atmosfera i różne przeszkody dla tych traktorów. No, jakie przeszkody? Slalom między belami siana. Trzeba było przez takie małe bajorko przejechać, zaparkować przodem, zaparkować tyłem, przeskoczyć przez taką małą chopkę. No, generalnie ciekawa zabawa. Skąd to się w Polsce wzięło? To chyba przyszło z Czech, bo w Czechach ja widziałem na YouTubie, jest to o wiele bardziej popularne. W Polsce chyba tylko taka znana impreza jest gdzieś w Wielkopolsce, nie pamiętam nazwy. A to miejsce, do którego ja pojechałem, to się nazywa Wieprz, a cała impreza nazywała się Traktoryja w gminie Wieprz. I oni to chyba co roku mają. Być może w tym roku też będą te zawody. Niestety ja w tym roku nie jestem w Polsce, więc nie będę mógł tam pojechać, ale was, że tak powiem, bardzo zapraszam. Bardzo mi się podobało. Jeżeli gdzieś na południu Polski jesteście, możecie spróbować znaleźć to miejsce.
A jeżeli jesteście blisko granicy z Czechami, to może nawet do Czech pojedziecie, bo niespodziewanie dobra zabawa. No, już nie boję. Czemu ja to nazwałem nową polską tradycją? Bo mam nadzieję, że to już stanie się takim corocznym, dożynkowym świętem. Już w kilku miejscach co roku to się odbywa, więc miejmy nadzieję, że coraz więcej naszych wsi i gmin będzie organizowało taką zabawę. Bo wiecie co, w naszym nudnym, codziennym życiu każda odrobina rozrywki jest na wagę złota w Polsce. Naprawdę, jak ja tam mieszkałem, no to niewiele było takich rzeczy, niespodziewanych rzeczy, które można było odkryć i które przyniosły trochę radości. A ten wyścig traktorów to było właśnie takie coś niespodziewanego. Po sąsiedzku, no ja tam akurat mieszkałem w Małopolsce wtedy, więc to po sąsiedzku, ale myślę, że w każdym województwie można coś takiego znaleźć. Dajcie mi znać, co o tym myślicie. Dajcie mi znać, czy sami macie traktor. Może to wy bierzecie udział w takich wyścigach co roku. Szalejecie swoim Ursusem albo inną nową maszyną. Co mnie zaskoczyło, choć może nie powinno. Naprawdę dobre maszyny mają ci nasi polscy farmerzy. I chociaż widać było, że niektórzy z tymi drogimi ciągnikami to tak spokojnie, bardzo ostrożnie jechali, nie chcieli nic uszkodzić. A najbardziej szaleli ci, którzy mieli takie starsze, tradycyjne ciągniki. Jeden chłop utopił swojego Ursusa, ale to chyba tylko chwilowo. Później go odpalił z tego, co słyszałem. Szykują swoje wspaniałe maszyny. Jako pierwszy wystartuje Jerzy Wójcik z Łowiczek. O, chyba jednak tak szybko gaza półmocna nie wystartuje, bo nam jeden traktor jednak w dziurze został. Wielkie brawa i trzeba będzie go ratować. Zaraz chyba będziemy musieli go wyciągać. Traktor jest złożony z wielu elementów, nie chcemy mieć żadnych popsutych tutaj traktorów. Chodzi o dobrą zabawę. I trzeba będzie tutaj wyciągnąć. Dobra, dajcie mi znać, co o tym wszystkim myślicie i czy znacie jakąś inną, lokalną tradycję, gdziekolwiek w Polsce mieszkacie. Nową tradycję, albo może starą tradycję, ale interesującą. Taką, którą warto poznać. A ja idę na spacer wczesnym rankiem w ten koszmarny upał tutaj. W Chinach trudno jakiekolwiek wyścigi obejrzeć. Społeczeństwo może by ich chciało, ale to chyba tak
Różne są tutaj zasady i regulacje, które nie za bardzo wspierają taki trochę bardziej interesujący sport. Szukałem jakieś wyścigi, szukałem rajdy i może oprócz największych dosłownie kilku imprez międzynarodowych, takich komercyjnych, to naprawdę trudno cokolwiek znaleźć. Dobra, do zobaczenia następnym razem. Oglądajcie traktory. Niedługo dożynki, także sprawdźcie w swojej okolicy, czy jest jakiś szalony wyścig traktorzystów. Cześć! Problemu. Za moment będzie koperta, długa jazda tylnia, potem jeszcze górka kamienista i już półmetek. Przypominam, że takie traktory to naprawdę kosztowne urządzenia. Nie można tutaj dać się zwariować, bo zepsucie takiego traktora kosztowałoby dziesiątki tysięcy złotych. A to przecież nie o to chodzi. Chodzi o dobrą zabawę i oczywiście bezpieczeństwo. Pan Marek pędzi. To już jest półmetek. O! Zatańczyła mu ta szczęka smocza z przodu. Ale wszystko dobrze, jedzie dalej.